Dzień dobry Państwu. Zapraszam dzisiaj do rozmowy bo tak traktuję to nasze spotkanie, rozmowy poświęconej Marii Rodziewiczównie i właściwie nieoczywistym jej utworom. Dla tych, którzy nie bardzo kojarzą tę postać, powiem tylko, że jest to pisarka, która cieszyła się ogromną popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym. Debiutowała jeszcze w latach 80. XIX wieku powieścią Straszny dziadunio. Ma w swoim dorobku bardzo wiele utworów, by wymienić tylko najgłośniejsze De Vitis. Niedawno pojawiła się ekranizacja tej powieści, Jaskółczym szlakiem, Między ustami a brzegiem Pucharu, Jerychonka, Wrzos. Od tych tytułów wymieniać można byłoby naprawdę bardzo, bardzo wiele. Sama osobowość Rodziewiczówny też jest frapująca, dlatego że była to kobieta silna, mimo nieprostego życia. Pogrobowiec powstania styczniowego. Urodziła się tak samo jak Żeromski w 1864 roku. Pierwsze lata spędziła dość samotnie, bo rodzice zostali deportowani, zesłani na Sybir. Dopiero kiedy wrócili, możliwe było dla niej takie życie prawdziwie rodzinne i po pewnym czasie także życie w majątku odziedziczonym przez ojca w Chruszowej. To właśnie w Chruszowej, na Pińszczyźnie, znalazła swoje miejsce, swoją przestrzeń życiową i w pewnej chwili po śmierci ojca, gdy spłaciła swoje rodzeństwo, matkę, stała się panią na Chruszowej i była nią przez ponad 50 lat, aż do 1939 roku. Ta silna osobowość Rodziewiczówny szła w parze też z jej dość nietypowym wyglądem, bo rzeczywiście miała urodę, jeśli tak można powiedzieć, bardzo męską. Jej rysy twarzy były męskie, zachowywała się też często po męsku, podpisywała wszystkie oficjalne dokumenty życia codziennego jako Maria Rodziewicz, zachowując sobie tą panieńską wersję nazwiska wyłącznie do literatury. Literatura nie była zresztą jakimś punktem centralnym w jej życiu. W wielu wywiadach powtarzała, że ona przede wszystkim czuje się rolniczką, że przede wszystkim rolnictwo jest tą dziedziną, w której się spełnia. Zajmowanie się gospodarstwem, utrzymywanie tego gospodarstwa, jakieś nowe inicjatywy, wspólnota ziemian, należała zresztą do koła Zjednoczonych Ziemianek. To była taka pierwsza, najważniejsza bodaj płaszczyzna jej życia. Drugi punkt w tych najbardziej przez nią cenionych dziedzinach zainteresowań to była ornitologia. Interesowała się ptactwem, podobno umiała rozpoznać każdego ptaka, który się w tej Chruszowej i w okolicach odzywał. Zachowały się też bardzo ciekawe jej opowiadania poświęcone owadom, a zwłaszcza ukochanym pszczołom, bo miała rzecz jasna także ule. Literatura była zaś dopiero na trzecim miejscu i też Rodziewiczówna powtarzała, że pisarstwo wcale nie jest dla niej nie tylko najważniejsze, ale po prostu nie jest to obszar jej zawodowej działalności, że czuje się tutaj trochę amatorką, chociaż oczywiście jej czytelnicy w żaden sposób by tak tego nie określili. Bo miała tych czytelników wiernych bardzo, bardzo wielu, także wtedy, kiedy po wojnie, po II wojnie światowej, oczywiście starano się dyskredytować jej twórczość. Jako kresowa ziemianka, która apoteozowała w swoim pisarstwie takie tradycyjne wartości, konserwatywne wartości szlacheckie, oczywiście nie była mile widziana. I badacze literatury trochę się przyczynili do tego, że długi czas myślano o Rodziewiczównie jako właśnie jako takiej pisarce no, trochę na pograniczu grafomaństwa. Wcale tak
chyba nie jest i dzisiaj zaczynamy to widzieć i coraz więcej powstaje także artykułów jej poświęconych. Wracamy do niektórych powieści, odkrywamy w niej jakieś nowe wartości. Oczywiście, jeżeli chodzi o jej życie, takie życie nietypowe, życie nienormatywne także do końca, odsyłam Państwa do biografii i tych starszych biografii, które mają swoją wartość, jak na przykład Jana Głuszeni, czy do nowszej biografii Emilii Padu. Ja bym się chciała w tej chwili odwołać do powieści o tyle nietypowej w dorobku Rodziewiczówny, że właściwie pozbawionej optymistycznego przesłania. Bo dla Rodziewiczówny bardzo ważna była kwestia sprawiedliwości. Niejednokrotnie pokazywała bohaterów, którzy byli prawi, uczciwi, ale w jakiś sposób niedocenieni przez świat. I oczywiście akcja prowadziła czytelników i tych bohaterów w stronę rozwiązania, które dopełniało sprawiedliwości. Tak się dzieje na przykład w słynnym Dewajtisie. Powieść Ragnarok natomiast z 1906 roku jest zdecydowanie powieścią mroczną, powieścią pesymistyczną, powieścią, która tego światełka w tunelu nie przynosi. Być może, przypominam, rok 1906, być może było to odbicie, jakiś refleks takich katastroficznych trochę, zmierzchowych mód myślenia przełomu stuleci. Częściowo mógł być to efekt zainteresowania Skandynawią. Kiedy wreszcie majątek Rodziewiczówny został oddłużony, a ona trochę nabrała oddechu, zaczęła podróżować. I między innymi w 1903-1904 roku pojechała do Szwecji i do Norwegii. Była tam również w 1908 roku, wiemy to chociażby jednej z kartek pocztowych, które wysyłała stamtąd. Ragnarok to bowiem pojęcie wywodzące się z mitologii nordyckiej, z mitologii skandynawskiej, które oznacza jakiś kres, zmierzch, ostatnią walkę bogów z demonicznymi potworami na czele z Lokim i ta walka kończy się destrukcją starego porządku, destrukcją starego świata, z którego dopiero wyłoni się być może jakiś zupełnie nowy świat. W jakim sensie ten mit Ragnaroku, ten mit nordycki zostaje wykorzystany przez Rodziewiczównę w jej powieści z 1906 roku. Otóż protagonistą tej powieści jest Roman Niemirycz, człowiek sierota, człowiek, który jednak pozbawiony wsparcia rodziny stopniowo dochodzi do dobrego, stabilnego stanowiska, zostaje prawnikiem, zdobywa edukację, pracuje u ordynata hrabiego Alfreda, jest człowiekiem z tego punktu widzenia cenionym i szanowanym. Ale nie może się pogodzić z wieloma dysfunkcjami świata społecznego, które obserwuje wokół siebie. Nie może się pogodzić z grzechami bliźnich najzwyczajniej w świecie, z próżniactwem arystokracji, z kupiectwem czy kupczeniem wśród duchowieństwa, z niemoralnością różnych warstw społecznych, z niewiernością kobiet, z oszukaństwem, hipokryzją i znajduje dla siebie taką furtkę w postaci działalności publicystycznej, występuje jako pręgierz, taki nosi pseudonim i pisze felietony, pisze artykuły publicystyczne, które te wszystkie niedostatki życia społecznego, polskiego życia społecznego piętnują. Czyni to w sposób inteligentny, ale jednocześnie ostry, więc choć nie jest lubiany, nie ma takiego daru bycia z ludźmi, jest milczkiem z natury, to oczywiście trzeba się z nim liczyć. Problem z Niemiryczem polega na tym, że on w efekcie tych swoich obserwacji nie wierzy już w nic. Jest ateistą zadeklarowanym, jest człowiekiem, który ma poczucie, że system, w którym funkcjonuje,
nie będzie prowadził do jakichkolwiek pozytywnych rozwiązań. To nie znaczy, że jest nihilistą, to nie znaczy, że jest anarchistą. Nie. Właśnie spełnia bardzo wiele takich cech bohatera pozytywnego Rodziewiczówny. Jest pracowity, zdyscyplinowany, jest człowiekiem uczciwym, na wskroś uczciwym. Można nawet powiedzieć, że jest fanatykiem prawdy, fanatykiem prawości, takiej szeroko pojętej prawości. Ale ta wierność sobie i pewnym ideałom i niezdolność do kompromisu wypalają tego bohatera. On chciałby w coś wierzyć i nie może. I ta świadomość zabiera mu poczucie radości. Jest ponury, jest pozbawiony tej wewnętrznej radości. Nawet miłość, którą gdzieś tam w ubocznym wątku Rodziewiczówna zarysowuje, będzie tylko pogłębiała jego rozczarowanie i jego frustrację. Obok tego człowieka kopalnianego, jak się o nim mówi, to znaczy człowieka, który chciałby właśnie, żeby ta rzeczywistość wyglądała tak uczciwie, porządnie, szlachetnie i który się nie może pogodzić, że nie jest tak, jak być powinno, stawia Rodziewiczówna księdza Michała, jedyną właściwie postać duchownego, szlachetnego, który jest takim prostaczkiem Bożym, jest gorącym chrześcijaninem, gotowym ofiarować wszystko, nie patrzącym na nic, co mogło budować by jakąś stabilność materialną wokół niego. Jest gotowy oddać wszystko w imię miłości do człowieka. Jest takim Chrystusem swoich czasów. Niemirycz potrafi to docenić, obdarza tego człowieka ogromnym szacunkiem, chyba jakimś też takim synowskim uczuciem, ale postawa księdza Michała go nie nawróci, bo ksiądz Michał jest naiwnym człowiekiem, jest wspaniały i szlachetny, ale właśnie nie spełnia tych potrzeb, które ma w sobie Niemirycz. Zresztą jego chrześcijańska postawa ostatecznie kończy się tragicznie z punktu widzenia Niemirycza, dlatego że potwierdza tylko temu bohaterowi, iż chrześcijaństwo jest w jakimś kryzysie ogromnym. Właściwie ta powieść Ragnarok to jest szczególny eksperyment literacki Rodziewiczówny, ponieważ ona nie tworzy jakiejś zwartej, ciekawej fabuły. Nie mamy tutaj do czynienia z akcją. To jest bardziej utwór skupiony wokół ideowych postaw zajmowanych przez ludzi na początku wieku XX. Kazimierz Czachowski, który w międzywojniu był pierwszym monografistą twórczości Rodziewiczówny, uważał, że to właśnie ksiądz Michał, to drugie wcielenie świętego Franciszka, uosabia poglądy Rodziewiczówny. Wydaje mi się jednak, że tak do końca nie jest, że ta powieść jest skonstruowana bardzo szczególnie, dlatego że mamy wgląd w rozmaite ludzkie postawy, z których żadna postawa nie jest taka absolutnie idealna. Już powiedziałam, ksiądz Michał jest wspaniałym człowiekiem, ale z pewnego punktu widzenia jest właśnie naiwny. Niemirycz jest prawy i szlachetny. Mógłby spełniać 99% oczekiwań Rodziewiczówny, ale jest ponurakiem, mało życzliwym ludziom, nie potrafiącym ofiarować im niczego, nie potrafiącym ofiarować miłości. No i to też nie jest dobre. Z drugiej strony mamy też arystokrację, która oczywiście podlega krytycznym ocenom, ale nie jest przecież tak całkowicie zła. Raczej idzie na daleko idące kompromisy, które budzą opór Rodziewiczówny i Rodziewiczówna daje temu wyraz w wypowiedzi Niemirycza, który mówi: życiowym kompromisom nie ma końca, aż w zupełnej zgniliźnie i zbydlęceniu.
A zatem wydaje mi się, że ta powieść Ragnarok jest pomyślana w ten sposób, żebyśmy mogli w tych rozmaitych postaciach, które mają swoje mniejsze czy większe słabości, mogli się obejrzeć, mogli zastanowić się, na jakim szczeblu jakości chrześcijańskiej, bo jednak w tę kulturę chrześcijańską jako podstawę systemu aksjologicznego Rodziewiczówna wierzy, na jakim szczeblu rozwoju jesteśmy. Zdaniem Niemirycza chrześcijaństwo niestety zostaje zdegradowane, zostaje uproszczone, zniszczone coraz bardziej i on nad tym boleje. A my w jakiejś mierze mamy się obejrzeć w tym. Ile w nas jest z księdza Michała, ile jest w nas z Niemirycza, ile nas jest z niedoskonałego syna ordynata, któremu się wydaje, że jeśli przez chwilkę poświęci się własnej sławie i przyjemnościom, to jeszcze nic się nie stanie, bo za chwilę wróci do dobrych ideałów. Ile nas jest z ludzi właśnie takich daleko idących kompromisów. To wszystko jest ważne dla Rodziewiczówny, dlatego mam wrażenie, że ona nie może się pogodzić z akceptacją przez człowieka współczesnego, jej współczesnego, ale myślę, że także nam współczesnego, z akceptacją dysharmonii między tym, kim człowiek jest, a kim być powinien. I wciąż powraca do tego, żeby pokazać właśnie tę powinność bycia człowiekiem i żeby zachęcić do refleksji. Nie jest to literatura dla intelektualistów, to nie jest literatura dla elit, to jest literatura dla każdego normalnego człowieka, który ma jednak podjąć pewną refleksję nad sensem swojej egzystencji. I po to są ci bohaterowie. I mam wrażenie, że na tym polega też taki pionowy wymiar kultury, który odnajdujemy w tej powieści Ragnarok, ale także w powieściach, w opowiadaniach na przykład o niedobitowskich z czasu początków polskiego państwa po odzyskaniu niepodległości. Bo do tych opowiadań także chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić. Na tym mi właśnie zależy, żebyśmy myśleli o tym, że literatura i kultura powinna jednak sięgać trochę poza dach, powinna mieć jakieś zaplecze duchowe, zaplecze metafizyczne. A zatem polecam Państwu Ragnarok. Polecam Państwu tę powieść Rodziewiczówny. Polecam także powieści i opowiadania, które powstawały, zwłaszcza opowiadania, które powstawały po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i które dotyczą takiego przyglądania się z kolei tym niedoskonałościom społecznym noworodzącej się Polski. Może to będzie też zwierciadło trochę dla nas, pytanie o kondycję Polaków, nie tylko wtedy, ale także nas współcześnie. Sądzę, że można w ten sposób czytać Rodziewiczównę. Zachęcam Państwa do podzielenia się Waszymi wrażeniami z lektur Rodziewiczówny, jeśli macie takie za sobą. I również wypowiadania się na temat innych lektur, które odegrały ważną rolę w Waszym myśleniu o egzystencji, o sprawach duchowych, metafizycznych, o tym, co stanowi pewien system wartości wyniesiony z literatury. Dziękuję bardzo Państwu i serdecznie pozdrawiam.